Witajcie kochani! Jak większość z Was wie, na naszym kanale znajduje się już film taki informacyjny na temat tego, co warto wiedzieć przed wyjazdem do Egiptu. Ale w związku z Waszymi prywatnymi wiadomościami, jakie dostawaliśmy na Instagramie lub na Facebooku, postanowiliśmy nagrać krótki film o informacjach dotyczących Sharm el-Sheikh, ponieważ jest to region, który różni się od Hurgady i Marsa Alam. Na początek musimy pamiętać o paszportach. Paszport musi być ważny pół roku od dnia naszego powrotu do kraju. Także to jest najważniejsza rzecz na początek przed naszymi wakacjami. Jeśli chodzi o Sharm el-Sheikh, ważne jest to, że tutaj nie ma wizy. Jeżeli zostajemy na półwyspie, nie jedziemy na dalsze wycieczki typu Kair, nie potrzebujemy wizy. Jedynie mamy wbijany stempelek do paszportu na lotnisku, nic więcej nie potrzebujemy. Ale wyjątkiem jest to, że jeżeli przebywamy tutaj dłużej niż 15 dni, wtedy potrzebujemy wizę. Do 15 dni dostajemy tylko i wyłącznie stempelek w paszporcie, który jest darmowy. Obecnie podczas przylotu do Egiptu nie wypełniamy już papierowej karty pobytu. Aktualnie zostało to zmienione na formę cyfrową, przez co nasze dane są już wcześniej wysyłane do systemu. Dzięki temu odprawa powinna zajmować mniej czasu i wszystko powinno iść dużo sprawniej niż do tej pory. W Sharm el-Sheikh nie działa aplikacja Uber. Uber działa w Hurgadzie. Tutaj, jeżeli chcemy poruszać się poza hotelem i chcemy to robić na własną rękę, możemy jeździć taksówkami lub zainstalować aplikację InDrive. Działa ona identycznie jak Uber i jest zdecydowanie dużo tańsza niż taksówki tutaj przy hotelach, czy jakbyśmy chcieli jakąś na własną rękę sobie tutaj znaleźć. Także naprawdę polecamy zainstalowanie tej aplikacji. Płatność jest gotówką, warto mieć wtedy funty egipskie, będzie nam łatwiej zapłacić. My już korzystaliśmy z tej aplikacji, jeździliśmy nią tutaj na Soho Square i na Old Market, także naprawdę jest to aplikacja warta uwagi i zdecydowanie będziemy podróżować tutaj, przemieszczać się za mniejsze pieniądze niż taksówkami. Teraz zobaczycie krótki filmik instruktażowy, jak korzystać z aplikacji InDrive. Aby pobrać aplikację, wystarczy wejść do sklepu Play i ją wyszukać. Jest ona darmowa. Po zainstalowaniu należy ją otworzyć i postępować zgodnie z instrukcją. My rejestrowaliśmy się za pomocą numeru telefonu. Należy wybrać kraj i podać swój numer, a później wybrać WhatsApp lub SMS, aby otrzymać kod do weryfikacji. My zdecydowaliśmy się na WhatsAppa i już po kilku sekundach dostaliśmy kod, który automatycznie połączył nas z aplikacją. W kolejnym etapie możemy utworzyć dodatkowe zabezpieczenie do logowania, jak również możemy to pominąć. Następnie należy zaznaczyć dostęp do swojej lokalizacji podczas korzystania z aplikacji. Należy także zaznaczyć to, że jesteśmy pasażerem oraz podać swoje imię i już możemy z niej korzystać. I tutaj bierzemy skąd, dokąd chcemy jechać. My jesteśmy w hotelu Peak Albatros Palace i chcemy teraz jechać na Old Market. Old Market Sharm el-Sheikh. I tutaj szukamy sobie teraz kierowcy dla nas. Cena to około 245 funtów egipskich, to jest taka sugerowana. I bierzemy tutaj szukaj. I teraz czekamy minutkę. Mamy tutaj informację, że kilku kierowców jest w pobliżu. O, za 400 funtów egipskich może być za 3 minuty, ale jest to za drogo, więc szukamy innego. Ten też za taką cenę. To jest ten sam. O, i widzicie, i teraz nam znalazło za 245. Ten akceptujemy, ale za 12 minut dopiero. Dobra, mamy czas. I teraz będziemy sobie czekać, aż kierowca po nas przyjedzie. Także tak to wygląda. No i tutaj mamy właśnie płatność gotówką, 245 funtów egipskich. I teraz dla porównania podejdziemy tutaj do taksówek, które są przy hotelu i powiemy Wam, jaka jest różnica w cenie, jeżeli chodzi o taki przejazd. Tutaj kierowca z taksówki zaproponował nam $25 w dwie strony z tego hotelu właśnie na Old Market. Różnica jest bardzo duża, bo tutaj przeliczając funty egipskie na dolary wychodzi, że płacimy $5 za przejazd w jedną stronę, więc jest zdecydowanie taniej, jeżeli zainstalujemy sobie aplikację InDrive i będziemy z niej korzystać zamiast ze zwykłych taksówek. I jak sami widzicie tutaj, tak samo jak w Uberze, możemy śledzić całą naszą trasę, jak przemieszczamy się razem z kierowcą do naszego punktu docelowego. Także działa to identycznie jak Uber.
Jeśli chodzi o płatności, warto mieć funty egipskie, tak jak już wspominałam. Zdecydowanie za wiele rzeczy zapłacimy taniej, posiadając ich walutę, nie tylko dolary czy euro. Wiadomo, możemy używać wszystkich tych trzech walut, ale najtaniej, na przykład na bazarkach, zapłacimy wtedy funtami. Wtedy jest po prostu taniej, jeżeli nam nie przeliczają na dolary podczas zakupów. Jeżeli chodzi o wymianę euro lub dolarów tutaj na miejscu, na funty egipskie, warto skorzystać z automatów. My w hotelu tutaj mamy taki automat. Niestety nasz akurat tutaj nie działał podczas naszego pobytu, był z nim jakiś problem, więc skorzystaliśmy z automatu na mieście. I tutaj teraz dostaniecie taki krótki filmik instruktażowy, jak w takim automacie wymienić euro na funty egipskie. Wymiana w automatach jest bardzo prosta i robimy ją w kilka minut. Do wymiany można użyć karty płatniczej lub gotówki. My jednak stawiamy w takich przypadkach na gotówkę. Wystarczy zaznaczyć w dolnym rogu wymianę, kolejno mamy dostępne waluty oraz przelicznik. Zaznaczamy kontynuację i czekamy. Później należy włożyć banknot do miejsca po lewej stronie i zaczekać, aż transakcja zostanie przetworzona. Po czym mamy potwierdzenie, ile i jakich banknotów włożyliśmy do środka. Jeśli wszystko się zgadza, należy to potwierdzić i kontynuować. Wtedy zobaczymy, ile funtów egipskich otrzymamy za euro, które chcemy wymienić. W tym momencie również należy kontynuować i chwilę poczekać. Po minucie dostajemy nasze funty egipskie, a na końcu odbieramy potwierdzenie naszej wymiany. Już wiecie, jak skorzystać z automatu, jeżeli chodzi o wymianę dolarów lub euro na funty egipskie, ale musicie pamiętać również o tym, że jeżeli wymieniacie dolary w Polsce, musicie zwracać szczególną uwagę na rocznik, ponieważ aktualnie operują tutaj dolarami powyżej 2006 roku. Wszystkie dolary, które są wyprodukowane w latach wcześniejszych, jest problem z tym, żeby płacić nimi tutaj w sklepach. My mieliśmy osobiście banknoty z 2001 roku i mieliśmy bardzo duży problem z tym, żeby je gdziekolwiek wydać. Także zwracajcie uwagę podczas wymiany w kantorach, żeby ten rocznik był odpowiedni, bo niestety, ale później tutaj w wielu miejscach nie zostaną one przyjęte. Dodatkowo, tak dla przypomnienia, takimi podstawowymi informacjami, które warto wiedzieć przed przyjazdem tutaj, jest to, żeby nie pić wody z kranu. Naprawdę trzeba na to zwracać szczególną uwagę, ani jej nie pić, ani nie używać jej do mycia zębów. Dostajemy zawsze w hotelu wodę butelkowaną i to z niej warto korzystać, jeżeli nie chcemy mieć jakichś problemów żołądkowych z naszym organizmem i w ogóle no to lepiej tego nie robić. Jak również warto stosować probiotyki. My bierzemy zawsze tydzień przed wyjazdem i podczas całego naszego pobytu. Jeszcze do tej pory nie zdarzyło się, żebyśmy mieli jakieś problemy, więc też warto o tym pamiętać. Natomiast jeśli już kogoś dopadnie tutaj klątwa faraona, nie ma problemu z tym, żeby wybrać się do apteki przy hotelu i zawsze tutaj kupimy lekarstwo, zawsze nam doradzą odpowiednie środki, które nam pomogą na te problemy. Podczas pobytu tutaj w Sharm el-Sheikh nie każdy chce przebywać tylko i wyłącznie w hotelu, niektórzy chcą skorzystać z wycieczek fakultatywnych. My oczywiście nie kupujemy wycieczek u rezydenta, tylko kupujemy je tutaj w regionalnych biurach, jakie znajdujemy na miejscu. Tym razem korzystaliśmy z 3 wycieczek. Jest to okres zimowy, sylwestrowy, kiedy tu jesteśmy, więc nie mieliśmy zbyt dużo wolnego czasu, żeby skorzystać z większej ilości wycieczek. Jedną, na jaką się wybraliśmy, był to City Tour za pośrednictwem biura Alpha Tour. Naprawdę polecamy tą wycieczkę, było bardzo fajnie. 2 pozostałe wycieczki były zorganizowane za pośrednictwem biura Get Your Trips Online. Jedna z tych wycieczek był to rejs wraz z nurkowaniem z butlą, druga to był kanion. Naprawdę obie są bardzo fajne i jedyne co dla nas dużym minusem jest to, że jest zima i podczas zimy wycieczki morskie nie są tak komfortowe jak w pozostałych miesiącach. Niestety, ale na statku było bardzo zimno, bardzo wiało i nie było takiej przyjemności i satysfakcji z kąpieli jak w cieplejszych miesiącach. Także tutaj trzeba o tym pamiętać, że warto na taki statek zabrać ze sobą cieplejsze ubrania zimą, bo naprawdę można zmarznąć. Oprócz tych wycieczek, z których my skorzystaliśmy, organizowane są tutaj wycieczki do Parku Narodowego Ras Mohammed. Też jest to bardzo ciekawa wycieczka, jak również stąd możemy wybrać się do Kairu lub do Luksoru. Ale tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli jedziemy na te dalsze wycieczki, to już potrzebujemy wizy. Oprócz wycieczek, które są dostępne zarówno z Hurgady, Marsa Alam, jak i tutaj,
Możemy stąd z Sharm el-Sheikh jechać do Petry w Jordanii, jak również do Jerozolimy. Aktualnie niestety wycieczki do Jerozolimy są niedostępne ze względu na sytuację, jaka tam panuje, ale możemy skorzystać z wycieczki do Petry. Nam niestety brakło już na to czasu ze względu na to, że jest to okres sylwestrowy. Dodatkowo stąd również możemy wybrać się na Górę Mojżesza lub do klasztoru Świętej Katarzyny. My skorzystaliśmy, tak jak Wam mówiłam, tylko z tych 3 wycieczek i tutaj dostaniecie właśnie przebitki, parę ujęć z naszych podróży, jakie udało nam się właśnie teraz tutaj zorganizować. Podczas wycieczki City Tour możemy zwiedzić słynny meczet, pospacerować wąskimi uliczkami na Starym Mieście, odwiedzić najbardziej rozpoznawalną kawiarnię w tym regionie oraz zobaczyć pokaz tańczących fontan na Soho Square. Rejs za pośrednictwem biura Get Your Trips Online oferuje nam nurkowanie z butlą, dzięki czemu możemy nie tylko relaksować się na statku, ale także zobaczyć piękną rafę. Oprócz głównej atrakcji, czyli snurkowania i nurkowania, płyniemy na słynną Białą Wyspę, która jest wyjątkowym miejscem. Jeśli ktoś chce w ciągu jednego dnia skorzystać z kilku atrakcji, to ta wycieczka jest idealna, ponieważ na początku odwiedzamy wioskę beduińską, później czeka na nas przejażdżka quadami oraz na wielbłądzie. Dodatkowo możemy wraz z opiekunem snurkować w zatoce. A oprócz tego odwiedzamy Dahab, gdzie możemy zakupić pamiątki, natomiast na końcu czeka na nas przejażdżka jeepem po pustyni i spacer po kolorowym kanionie. W tym filmie nie będziemy poruszać kwestii napiwków ani wkładania pieniędzy do paszportu podczas rejestracji w hotelu, ponieważ pod ostatnim naszym filmem wywołała się troszeczkę afera szumna bardzo na ten temat. My tylko podkreślamy, że jest to kwestia indywidualna. Jeżeli ktoś chce, daje, jeżeli nie, to po prostu nie dajemy napiwków. Więc to już zostawiamy dla każdego w strefie indywidualnej. Także tak wyglądają podstawowe informacje przed przylotem tutaj do Sharm el-Sheikh. Jeśli o czymś zapomnieliśmy, dajcie znać w komentarzach, jak również jeśli macie jakieś pytania, także zostawcie komentarz pod filmem. Zapraszamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!